Łąka nas wabi i woła nas, i woła nas. Słuchajcie, jest piękny wschód słońca, jest. I co wy na to? Cześć, witajcie na kanale Plecak i Droga. To już 9. dzień mojej wyprawy szlakiem Camino de Santiago. Dzisiaj ruszam z Los Arcos do Viany, a po drodze mijam urokliwe Sensol, Torres del Rio i zatrzymuję się przy Ermita del Pollo. Kolejny raz pokażę Wam piękne krajobrazy, podzielę się moimi refleksjami i mam nadzieję, że i tym razem ta wyprawa Wam się spodoba. Zapnijcie plecaki i chodźcie ze mną. Przed nami kolejna przygoda na Camino. Zapraszam. Spałyśmy na dole. I wyśladowały telefony wszystkich na tych dwóch półeczkach. Tam są toalety, ale nie wchodzę, bo ludzie są. Tu czeka mój plecak. Tu były buty. We wszystkich albergach trzeba buty wyciągać na zewnątrz. No i tutaj było suszenie. Widzicie, już wstał dzień. Ja nie ubieram bluzy, bo ją za 5 minut będę ściągać. Jest chłodnawa, ale jest za wygodna. Poranna zupka. A, to jest zdjęcie. To... A no właśnie. No właśnie, musisz mi dać numer telefonu. A, to już hiszpański. Jaki tam chcesz, żeby był tylko WhatsApp, żebym mogła wysłać. No to tutaj jeszcze proszę bardzo. Jest 17 maja. Wyszliśmy z albergi za 15:07. Dla mnie noc była bardzo dobra. Wyspałam się, aż mnie musieli obudzić rano, żebym wstała. Wczoraj poznałyśmy Franca z Niemiec i Janka z Polski. Razem spędziliśmy kolację pielgrzyma. Zresztą notabene znowu bardzo smaczną i niedrogą, 13 euro na osobę. Tym razem dostaliśmy całą butelkę wina i całą butelkę wody. Ale chyba nie wiem, 2-litrową, bośmy się śmiali, jaka wielka. Nie, żartuję. Może nie 2 litry. Ale bardzo nam smakowało, było wesoło, było dużo opowieści. Każdy mówił coś o sobie. Spontanicznie to wyszło. To nie był jakiś rytuał czy coś. Samo od siebie. Na niebie wstaje słoneczko, ale jeszcze go nie widać. Zza budynków wynurza się. Jest około 13 stopni. I znowu przed nami upalny dzień. Dlatego jest postanowienie, że idziemy etapami. Akacja ładnie pachnie. Idziemy etapami, nie spieszymy się, bo ten tydzień ma falę upałów i musimy się chronić przed tym. Dlatego do Logrono idziemy 2 dni. Na kamerze nie widać, ale jest bardzo czerwone niebo. Ja widzę tu w obiektywie, że ten wschód słońca nie jest taki czerwony. Spróbuję to uchwycić telefonem. Chciałam powiedzieć, że na Camino czuję się bardzo dobrze. Mimo tego bólu, jest to ból do zniesienia. Jak dochodzimy już do alberg, to powłóczamy nogami. Ale że nie tylko my, właściwie wszyscy. Chociaż wydaje mi się, że się zdarzają wyjątki. Z pewnością siłaczy, którzy nie odczuwają tego. Nie wiem, nie widziałam. Wszyscy przed salą do spania siedzą sobie w cieniu i masują stopy, zaklejają plastry. Właściwie to te pęcherze najpierw przebijają,
całe procedury leczenia. Także widać u wszystkich zmęczenie wielkie. Niektórzy padają od razu i śpią. To jest też powszechny widok. 7. Bije dzwon, jest godzina 7. No to idziemy już 15 minut. Staje słoneczko. Mam za plecami. Tak bym chciała, żeby tu się złapało te kolory. Jest ładnie czerwono, ale nie wiem, czy je złapie. Tak zaglądam w ten... Na monitorku odbija się też czerwono. Czy te kolory uchwyca, to jest później zawsze niespodzianka, niefajna, bo nie ma tych kolorów. Ale teren jest przepiękny. Zrobię 360 wstrząsów. A, tu się podniósł na chwilę, to nie zobaczycie, ale też jest pięknie. No i ten cudny wschód słońca. No widać teraz trochę, teraz widzę. Wstaje słoneczko, zaraz zrobi się gorąco. I jeszcze braciszek księżyc nam wtóruje. On tutaj wygląda na malutki, ale wierzcie mi, jest bardzo duży. Kiedyś byłam na urlopie w Hiszpanii, w Lloret de Mar i wróciliśmy do pokoju. Wyszłam na balkon i się w pierwszej chwili przestraszyłam, bo nigdy w życiu takiego zjawiska nie widziałam. Księżyc był tak wielki, że aż nienormalne. To tak wyglądało, jakby na nas jakaś planeta nacierała. Ja takiego olbrzyma nigdy nie widziałam. I nie przesadzam, ja się naprawdę przestraszyłam. W pierwszej chwili cofnęłam do pokoju, co to jest? I tak ostrożnie wyglądam, taki gigal, gilala po mojemu. Nigdy tego nie zapomnę. Naprawdę to, co niekiedy robią zdjęcia, że jest tak duży księżyc, to nie są żadne jakieś obróbki. Zdarza się tak. Raz w życiu to przeżyłam i wiem, że to jest możliwe. Ten nie jest tak duży, ale jest większy niż ja w Polsce czy w Niemczech widzę. Także, czyli filmuję cały czas mając słońce w plecaku. Fajnie. Zobaczcie, jakie połoniny. Jakie bezdroża. Wędrujemy nawet bez map. Naszym krokom nie dłuży się droga. Tam idziemy, gdzie nie było nas. Noga za nogą, wesoły marsz. Makami łany witają nas. Po płotkach malwy szczelisty kwiat. Łąka nas wabi i woła nas. I woła nas. Słuchajcie, jest piękny wschód słońca. Jest. I co wy na to? Jest słoneczko. Witaj, nowy dniu. Muszę zrobić zdjęcie. Tam, jeśli widać taki dymek biały, delikatny daleko, tam jest myśliwy. Przed chwilą 3-krotnie szczelał. Nim zdążyłam wyjąć kamerę, może szczeli jeszcze raz. Polowanko z rana. Na co? Nie wiem naturalnie, ale widać jego ślad wyraźnie. Ale piękny wschód słońca. Słonko już tak wysoko. Za mną idą pielgrzymi, a ja za innymi pielgrzymami. Pięknie. O, już mój cień się rozciągnął. Patrzcie, jaki cień. Jak wielbłąd. Idzie wielbłąd z garbem. Nie. Mój kochany plecaczek służy mi bardzo dobrze. Jestem zadowolona, że wymieniłam w domu. Został Dauta. Niemiecka firma, dobra firma. Drogi plecak. 150 euro. I co z tego, jak waży 1600 gram? A ten, co mam na sobie, 1050 gram. I tańszy, po tylko 38 euro. Ok, jest różnica. Dauta ma 1 000 000 zamków i przede wszystkim stelaż. I tak zwany Luftung. Taki
ten stelaż jest tak skonstruowany, żeby między plecami a plecakiem zawsze przepływało świeże powietrze. Ale powiem Wam szczerze, że wolę lżejszy plecak, bo tu się odczuwa każdy gram potem. Człowiek ma wrażenie, jakby niósł wszystkie kamienie i całą piaskownicę. I najchętniej by to wszystko z siebie zrzucił i dlatego każdy gram na wagę złota. A nie nadmieniłam. Janek, którego wczoraj poznałyśmy i który z nami jadł kolację, maszeruje z namiotem jednoosobowym i z wszystkim, co do tego jest potrzebne, czyli między innymi kuchenka na takie tabletki. Kupił w Polsce takie tańsze jakieś z prowiantu, powiedział. I dzisiaj rano chciał sobie zagotować zupkę kuksu, taką tą szybką chińską. Myśmy to kiedyś nazywali zupki kuksu, a to nie są zupki kuksu. Okej, taką chińską zupkę, instant. I 2 tabletki zużył i woda jeszcze się nie gotowała. Także był bardzo rozczarowany. Ale to nie to chciałam powiedzieć, słuchajcie kochani. On taszczy plecak 20 kilo. Jak to usłyszałam, to te moje straszne 12 stały się piórkiem, co ja miałam na początku z plecakiem. On mówi, jak tyś to zrobiła, że ci wyszło tylko 12 kilo. No ja mam wszystko ultra light, czyli ultra lekkie. Nie jest ważne teraz liczenie, ale ma cięższy namiot choćby to. I on się cieszy, że on ma leciutki, ja mam jeszcze lżejszy. Bo ja mogę chodzić cały dzień, ale ja nie mam siły ciężarów dźwigać. Tak było na rajdach, jak byłam harcerką. Harcerze nosili mi plecak, ja szłam z przodu i intonowałam muzykę. I byłam jednocześnie nawigatorem, bo dobrze się z mapami orientuję. Ja się dobrze orientuję w terenie. Gubię się bez przerwy, ale nie mówcie nikomu. Nie, żartuję. 20 kilo plecak chłopak wziął. Fajny, przystojny blondynek. Dziewczyny, słuchajcie. Widzicie go tutaj na filmach, bo go sfilmowałam. On nie ma z tym problemów. Chętnie się daje fotografować i filmować. I bardzo się cieszę. Jest bardzo fajny. Szczery do bólu. Mówi o sobie szczerą prawdę, bez ogródek. Naturalnie tego tu nie opowiem, bo to między nami były tajemnicze rozmowy. Czwórkę. To nie należy do tego programu, ale zrobił na nas wspaniałe wrażenie i ja uważam, że jego marzenia mają wielką szansę się spełnić. Co Ci, Janek, życzę z całego serca. Niech Ci się spełniają Twoje marzenia. Był jeszcze Franz, dużo starszy od nas, mówił ile ma lat, ale teraz nie pamiętam, bo powiedział, ale ja, ponieważ byłam jedyną rozmawiającą po niemiecku i musiałam bez przerwy tłumaczyć, a to wiecie, jak to jest 4 osoby, wszyscy mówią naraz, to po prostu w pewnym momencie zakręciło mi się w głowie, bo za dużo tych informacji było, więc mi to uleciało, ile ma lat. Ale piękne opowieści opowiadał z życia, opowiadał, dlaczego idzie na Camino. Wzruszyliśmy się ogromnie, naprawdę klaskaliśmy mu. Wspaniała osoba, dawał nam różne mądre rady, bośmy o nie prosili zresztą. Naprawdę, każde jego zdanie było wyważone i powiedziane tak jak trzeba. Jestem jego całkowitym przeciwieństwem. Ja plaplam bez przerwy, jak słyszycie. Dobra, kończę. Tak na marginesie nie powiedziałam, że idziemy do Logrono. Byliśmy w Los Arcos. Idziemy do Logrono, ale chcemy ten odcinek rozłożyć na etapy, bo jak już wspominałam, jesteśmy w fali upałów. To tylko tyle.
Zobaczcie, jak mamy umajoną drogę. Ile tu kwiatów. Ale tak jest cały czas. Jak nie żółte, nie wiem jak one się nazywają, miodem pachnące, o te żółte. One za dnia będą bardzo ostro żółtawy kolor miały, albo już są przekwitnięte. To czerwone maki. Ale tu, to już absolutnie, tu już muszę zrobić foto. Tak, foto zrobione. Jestem zachwycona. Też maki już przekwitają. Idziemy w bardzo dobrym okresie. Namawiam Was, kochani, na maj. Bo ja podejrzewam, że już w lecie tu nie dość, że spiekota, to na pewno tak nie wyglądają łany jak teraz, jak morze. Wszystko jest zieloniutkie, takie zdrowe. Wzięłam ze sobą słuchawki, żeby słuchać muzykę. Słuchałam ją pierwszy dzień do połowy dnia tylko. Już ich nie potrzebuję, bo gaduła ma z kim gadać. Z własnym cieniem. Patrzcie, jaka to jest genialna rzecz. Cień z tobą rozmawia, ja go pozdrowię. On mi odpowiedział. Halo. I gaj oliwny. Też ich tu pełno. Co chwilę mijamy gaje oliwne. Wczoraj się tak dziwiłam, że gdzie te drogi asfaltowe, a teraz mam je, proszę bardzo. I po co narzekałaś, Basiu? Bo ja wcale nie chcę iść drogami asfaltowymi. Ja wolę iść tymi polnymi. Która godzina? 7:59. No to idziemy godzinę 15. Fajna droga. Jest jeszcze fajnie chłodnawo, ale słoneczko szczuci. A ja nie pokremowana. Zaraz będzie kawiarenka. Tam wypiję moje kakao z mleczkiem. Zjem croissant, bo są tak pycha. A właśnie, ludziska, namawiam. My też mamy w Niemczech croissant. Takie suche, rozlatające się. Te się rozpływają w ustach. Crema cremissima. Ludzie, nie wiem co tam jest w środku, ale takich jeszcze croissant nie jadłam. Także tu jest wszystko inne. Albo to po prostu ta moja euforia tak działa, że wszystko mi się wydaje takie cudowne. W godzinę przeszłyśmy i 15 minut do drugiej wioski. Ale ładnie położona. No i naturalnie pod górką. Ale wiecie co? Z tego co tu słyszę, przed nami będzie okres taki, że będziemy iść kilometrami. Dokładnie chyba 18. Nie dzisiaj, naturalnie nie teraz. Później. Nie wiem, może w przyszłym tygodniu to będzie. Ale jest taki okres, że idzie się w skwarze po obydwu stronach ani jednego drzewka, żadnego cienia. Spiekota taka, że tam nic nie rośnie. I co najważniejsze, nie ma żadnych źródełek. Na ten odcinek ostrzegają brać za dużo wody. Po prostu przesadzić i taszczyć ją, bo 18 km bez wody w skwarze to jest straszne. I musimy przejść to, jakoś przeżyć. Stąd przyszłam. Popatrzcie, jak Basia wchodzi pod górki. Coś mnie dzisiaj pod lewą łopatką piecze. Zaraz na postoju, będziemy tam w tej miejscowości. Poproszę Elę, żeby mi troszkę tam kciukiem podeszła. Nie wiem, co się dzieje. Albo to ten kryzys, który miał nadejść. Ale mimo wszystko jestem cała happy, że niosę własny plecak, a nie przesyłam taksówkami. Jak wiecie, wysyłałam pierwsze 3 dni ten 12-kilogramowy.
Ja do tej pory nie wiem, ile mój waży, ale mogę go taszczyć. I dlatego go taszczę. Zobaczcie. Tu dużo pielgrzymów idzie. Ale widoki. Coś pięknego. Tą drogą przyszłyśmy, tu tą dróżką, nie tą ulicą. Tą dróżką, cały czas pod górkę. Tam idzie głęboko w dół, widzicie ten kościół w tle, o tu, te miasteczko. To tam pieczątkę dostałam, ale zobaczcie na tę połoninę. No, tu się wdrapać. Dla tego widoku jeszcze wyciągam telefon. Zobaczcie, ja tu stoję. Widzicie? Widzicie te różnice wzniesień? Ostro, bardzo ostro w górkę było. Z tamtej strony przyszłyśmy i tu jest taki wzgórek i na tym wzgórku jest stół czarodziejski, naturalnie, nie. Normalnie są ceny, batoniki, soczki, kawa, mleczko, ciastka, woda, nawet lodówki stoją. Cola i jakiś taki napój, energy, jakiś drink, blue. I tu też jest soczek i banany i stempel. I bardzo fajnie. I dalej będziemy iść tu, ale patrzcie na to. Eiffelturm, wieża Eiffla. O. No my też musimy jakiegoś kamorka położyć, tylko skąd, jak wszystkie zebrane? I tam jakiś taki krzaczek z tymi flagami i różnymi banderami. No ale w jeden fal to w tamtym kierunku idziemy. Można sobie samemu pieczątkę walnąć. O, i ja tu nagram. Tylko wyciągnę z mojej torby jedną ręką. Datę później wpiszę, bo trzymam telefon, to nie da rady, bo lewą ręką trzymam. Piszącą ręką. Tu jest już pełne. A, jest datownik. Sprawdźmy, w którą stronę. Do góry nogami, dobrze, że sprawdziłam. Dobra. Nie nagrywam, jak robię stempel. Jest. Teraz datownik. Też do góry nogami. Tak. Jest. I zamykamy. No. A mój kredencjal, już ostatnia strona, muszę kupić nowy. Tyle już nazbierałam pieczątek. Nie wiem, czy widać. Widać. Cienia trochę. To jest ostatnia strona tu. To. No. Coś sobie kupię. Na razie. Doszłyśmy do kapliczki Ermita del Pollo. Prawidłowo nazywa się Ermita de Nuestra Señora del Pollo. Niestety zrobiłam tylko to jedno zdjęcie. Dlaczego? Kapliczka poświęcona jest Najświętszej Marii Pannie i tutaj pomodliłyśmy się. Byłam więcej skoncentrowana na modlitwie. To jest średniowieczna budowla. Znajduje się 2-3 km za Torres del Rio i droga do niej prowadzi krótkimi, ale czasem wymagającymi podejściami. Położona na wzniesieniu Alto del Pollo, otoczona jest krajobrazem winnic i pól uprawnych. Z tego miejsca pielgrzymi mogą podziwiać widoki, ale również odpocząć i nabrać siły na dalszą drogę.
Przy okazji marszu chciałabym Wam zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Zwróćcie uwagę, mamy takie śmieszne osłonki na materace i na nasze poduszki. One są jednorazowe, czasami kosztują euro 50, czasami są już w cenie noclegu. Ale jest to spowodowane higieną, bo wcześniej bywały problemy z pluskwami, które po prostu atakowały pielgrzymów, więc w Hiszpanii wprowadzili taką właśnie opcję higieny. Sprawdza się bardzo dobrze. W każdej alberdze przy wejściu stały olbrzymie pojemniki, do których mogliśmy wyrzucać każdego ranka właśnie te prześcieradła i poszewki na poduszkę. O, z górki nareszcie. To bardzo fajnie. Tędy. I popatrzcie, jak myląco. Człowiek by automatycznie poszedł tędy, bo ładna, szeroka droga. A moja jest tu, bo stoi znak. To chcę Wam pokazać. Znaki są wszędzie, tylko trzeba je czytać. Widzicie? Tędy. Da di da di di dam, da di da di dam, di da di dam, dum 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 dum. Stamtąd przyszłyśmy zza tamtej górki. A tu takie winnice, patrzcie. Kto zna film Spacer w chmurach z Keanu Reeves? Nie wiem, czy dobrze go wypowiadam, ja nie umiem angielskiego, ale bardzo lubię tego aktora. On grał w Speed z Sandrą Bullock. Polecam film, szukajcie, wspaniały film. A tak wygląda schodzenie z górki. Mam nadzieję, że nie pośliznę i nie spadnę, bo zobaczcie, jak stromo. Trzymam w pozycji pionowej kamerę. Teraz nachylę, żebyście zobaczyli nachylenie. Nie, ja chyba wyłączę kamerę, bo to nie wygląda za dobrze. A może się odważę. Boczkiem powolutku. Trzymajcie kciuki, bo nie jest fajnie. Mi się ślizgają buty w takich miejscach. Da, 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 da. Na uspokojenie melodyjka. Znak jest, idę dobrze. I dalej w dół, tu już trochę lepiej. Di, 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 ra, di, di. Di, du, 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 du. La, 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 la. Bam, baram, bam, bam, bam. Bam, baram, bam, bam, bam. Di, 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 du, di, du. Di, 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 du, du, du. O, znowu takie ostre zejście. Gdzie oni się wszyscy podzieli? To ja tak wolno idę tym filmowaniem i fotografowanie jestem zawsze na końcu. Ale to nic. Bo wiecie czemu? Bo potem jak w domu odtwarzam filmy, to jakoś ich mało jest. I tak szybko się oglądnęły. A się tak długo nagrywa. No. I dlatego nie żałuję. Dzisiaj już wymienię kartę, pierwszą kartę. Będzie już niedługo folii, jeszcze tam zostało może 30 minut miejsca. W Logrono wymienię kartę. Na nową, świeżą. Cyściutką. Macie, macie. La 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 la. Di, 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 dum, du, dum. Szkoda, że nie umiem gwizdać tak jak mój tata. On pięknie umie gwizdać, jak on pięknie ptaki naśladuje. Identyko. Pozdrawiam Cię, tata. Trzymaj się zdrowo.
Przed chwilą zjadłyśmy pyszne śniadanko pod drzewami oliwnymi, na takich pieńkach, fajnie wyciętych. Bardzo sympatycznie, bo my zawsze bierzemy prowiant ze sobą. Miałyśmy kupioną na początku dzisiejszej trasy bagietkę, taką długą, dużą bagietkę. Mi jeszcze została z mojej połówki połówka, bo wszystkim się dzielimy na pół. Taki duży pomidor z ogrodu też poszedł na pół. Gdzieś dotarłyśmy, ale co to? Lokal jakiś, pachnie rybką smażoną, ale my po śniadanku dopiero co. Jestem najedzona pod sufit. Jedynie co to chcę, owoce. Ciekawe, czy Francis mnie zobaczy. Przecież wie, że idzie paparazzi, ja tam nie wchodzę. Chyba, że tędy szlak prowadzi. Aha, prowadzi tędy. Elu! Jakiś bar! Przechodzimy, nie? Chcesz? Okej. Dobra. Kawka i woda. A co ja chcę? Soczek. Dobra, wyłączam, bo tak nie wolno. Szłam zagadana i prawie, że przeszłabym to miejsce. Taki długi szpaler winnicy. Ale zobaczcie, jakie kontrasty. Patrzcie na te maki czerwone. Coś wspaniałego. Jaki piękny zakątek. Właśnie skończyłam soczek. Stamtąd przyszłam. I gadam i coś mi przykuło czerwone. Uwaga, a tu takie piękne. Zaraz idę za ten zakręt. Jeszcze tylko zrobię zdjęcie. Jest cymbał, jest strzałka i podgórka. Hola! Buen camino! Prawie się wszystkich ludzi zna. Ciągle się mijamy. Jeden robi pauzę, drugi idzie i odwrotnie. Więc się ciągle doganiamy. Ale szczerze, mi się mylą wszyscy. Nie wiem, kto jest kto. Niektórych tak kojarzę z tymi, co jadłam, co posiedziałam, chwilę porozmawiałam. Muszę wyłączyć i się skoncentrować na wspinaczkę. Doszłam. Jestem na górce. A tak wygląda okolica. Patrzcie. Jakie piękne winnice. Jakie piękne wzgórza, wzniesienia. I to Buen Camino. I tą drogą wlaza na górę. Wierzcie, jest ostro pod górkę. Że nawet rowerzyści wjechać nie mogli, musieli pchać rowery. No to naprzód. Naprzód tędy znaczy się. O! Bez przerwy muchy do buzi wpadają. Logrono 13, Wiana 3,8. Już dawno, od pierwszych dni stwierdziłyśmy, że się nie zgadzają te liczby. Trzeba zawsze dodać 2-3 kilometry. Nie wiem, jak oni to liczą, ale z naszymi tachami się to w ogóle nie zgadza. Nieprawda, nigdy tak nie jest, jak jest na tych słupach. No, ale to nic. To nie jest żaden temat.
Z tym sobie damy radę, nie? Już widzę piękne znowu winiarnie, aż się chce filmować, a nie wiem, czy jeszcze mogę. Bo nie chcę w tym upale kartę wymieniać, delikatna sprawa. Wolałabym w albergę. Usiąść, umyć ręce, wysuszyć dłonie i wtedy się cackać z kartami. Zbyt cenna, ta jest cenna, bo 8 dzień jest dzisiaj marszu i nagrywam 8 dzień materiału. Jest już pełna prawie, że ile zostało? Nie dowidzam, nie dowidzam. Ale wyłączam na wszelki wypadek. Tam idą dalej, jeśli widzicie, przy tych winnicach. Przed nami po prawej na horyzoncie wyłania się miejscowość Wiano. Mamy do niej ze 2 km jeszcze, ale tu na horyzoncie jest Logrono. Ja sobie wyciągnę kamerę wyżej, żeby była na wysokości moich oczu. Byście to widzieli, co ja widzę. A tu jakiś taki ukrojony kawał góry. Śmiejemy się, wygląda, jakby ktoś ciasto ukroił. No i Wiano jest tam na horyzoncie. Pięknie to wygląda. A Logrono wiemy, że jest duże. Zaś trzeba będzie patrzeć, gdzie jest Rossmann, bo trzeba kupić krem do opalania, krem na nogi i łydki, kolana, ten co ja używam, Hirschtalg kremę. Jest wspaniały, bardzo jestem z niego zadowolona, ale muszę zaopatrzyć się, bo nie wszędzie może być Rossmann, jeżeli w ogóle w Hiszpanii jest Rossmann. Coś mi się zdawało, że ktoś mówił, że jest. A może mi się śniło? No, ale już radość, już Logrono w zasięgu wzroku jest widoczny. Tu jeździ policja czerwonym wozem. Hiszpańska policja jest czerwona, nie zielona. Tam jakie na horyzoncie góry się rysują. Aha, kończy mi się aku. No to szkoda. Wyłączam kamerkę. Odważam się troszkę nagrywać telefonem. Wysiadły już aku w telefonie. No może jednak źle zrobiłam, że wysłałam ten powerbank, bo ładował szybko. No ale stało się już wysłane, nie ma co płakać. Przed nami przepiękna miejscowość, już zapomniałam jak się nazywa. No taka jestem. Przed chwilą mówiłam do kamery. Także zapiszę, potem będziecie czytać mogli. Próbuję trzymać 2 rękoma, żeby jak najmniej wstrząsów było, ale źle się tak idzie. Wybaczcie. I tam, nie wiem czy wy widzicie, jest Logrono. Ale możliwe, że my zatrzymamy się na noc tu. Zobaczymy, bo tu zrobimy na pewno postój. Może będę mogła gdzieś doładować moją kamerkę w jakiejś knajpce. To by było superowo. Na razie filmuję telefonem. Aby było cokolwiek. Patrzcie, następna winnica. To jest po prostu coś pięknego. Cały czas idziemy wokół winnic. Przeplatają się te drogi między przepięknymi polami. I człowiek nie wie już co filmować, co fotografować. No to normalnie jak marzenie, coś pięknego. Ale dla Was już nic nowego. Dla mnie tu jest wszystko piękne. Mimo że to jest tak strasznie gorąco, pijemy 4 litry wody dziennie, a nawet ponoć więcej nawet pijemy. I dobrze, pić się chce bez przerwy. Wypacamy to. W ogóle się nie chce do ubikacji, bardzo rzadko. Większość jest wypocona. Jak tu będziecie, musicie też pić dużo wody. Pijcie dużo wody, bo to jest niebezpieczne. Dobra, wyłączam na razie. Tu Wasza ukochana korespondentka z Jakobsweg. O, jaki zabrudzony mam. Tu trzeba powycierać. Aha, okej. Doszliśmy do miejscowości Wiana i postanowiłyśmy tutaj nocować, dlatego że tacho pokazuje 27 stopni, a ma być wyżej do 30, jeśli nie więcej. Rezygnujemy
z Logronu, który jest w zasięgu wzroku, co może też być zdradliwe. Musimy mierzyć siły na zamiary. I tu poszukamy sobie albergę i tutaj przenocujemy. Nie ma co. Jest strasznie gorąco i my już nie mamy wody zresztą. Nie było w ogóle na trasie żadnego źródełka od dłuższego czasu. Nam się wody pokończyły. Ale jak widzicie, miasto już w zasięgu ręki. Wiana pisze. Oj, tu też pisze. Wiana. No, miejscowość Wiana i jak te wszystkie miejscowości ostro pod górki. To cośmy wypiły przy źródełku już dawno wypociłam i znowu mi się chce pić. Ale ja dokumentuję. Patrzcie, jakie uliczki. To nic ze wstrząsami, cenne materiały. Tu chyba słońce walnie. Buon camino. To jest nasz pokój. To jest Eli łóżko. To jest moje. I tu jest mój plecak. O, nie widać, bo jest ciemno, dobra. Ale tak wygląda nasz pokój. Tu jakaś włoska parka się zakotwiczyła na tym podwójnym łóżku. Korytarz. Zamknę, bo jest przeciw. Tu jest damska toaleta. Tu jest ubikacja. Nie jest tak super jak w tych kawiarniach, ale da się żyć. Zlewy. Hola. I tu jest flua. Schody. Schodzę po schodach, takie portrety wiszą. Nie portrety, tylko obrazy. Dalej schody, o tu do góry. Teraz na dół. Staram się, bo do tej pory nie bardzo filmowałam te albergi. Ciekawe, ile już butów się nazbierało. Trzeba pamiętać, że to jest parę kilometrów od Logronio i dlatego może być, że dużo ludzi tam powędrowało. Mimo upałów. Tak. I tak, tędy weszłyśmy do naszej albergi. Alberga Andreas Munoz. O 22:00 gaszą światło. O 22:00 gaszą światło. Po prostu nie wiem, co filmować, bo tu wszystko zabytki wokół. Paparazzi. Taki jakiś stary, nie wiem, kościół może to był, może jakieś zamczycho, trudno mi powiedzieć, bo bym musiała historię poczytać. A tu jest taki duży taras, na którym sobie pranie rozwiesiłyśmy, ale zerknę tu jeszcze. Nawet te kamienie, po których się chodzi, są widać też stare, chyba oryginalne. Zobaczcie, to musiało być coś pięknego. Takie tylko szczątki zostały i całe miasteczko jest piękne. Dobrze, że doładowałam kamerę, to mogę filmować. Dzisiaj kartę zmieniłam, mam świeżą kartę, to się powyżywam. Teraz wyjdę do prania, ale jeszcze taras wam pokażę, bo taras jest ciekawszy niż jakieś pranie. Tak jest. Ale wam panoramę pokażę całej tego tarasu. Tu sobie rodzinki na trawniczkach leżą. Taki obiekt. Widzicie? I teraz zobaczmy. Panorama. Nie wiem. Lepiej jak pokażę prawdziwą panoramę. Patrzcie na to. Ja wiem, że pod słońce, ale co mam zrobić? No, staram się jak mogę. Nie zawsze to wychodzi. Logronio jest tam, gdzie tak się dymi. Tak daleko.
Tu będzie trochę lepiej, bo słońce już będzie z boku. W tej chwili było pod słońce. O, proszę bardzo. Pewnie tym mostem będziemy iść jutro. Popatrzcie, jak tu wszystko spadziste. Tu nie ma prostych dróg, absolutnie. Wszystko jest spadziste. Ale już powoli się zaczną równiny. To też będziemy płakały, bo tam będzie z kolei gorąco, bez cienia. Tu górami szłyśmy, lasami, fajnie się szło. Często cień był, często stawałyśmy przy jakimś drzewku, siadałyśmy przy jakimś drzewku, jakimś gaju oliwnym. Dzisiaj i wczoraj jadłyśmy w gajach oliwnych. Słuchajcie, to jest niesamowite. Piękna panorama, naprawdę piękna. Kosmetyczny. To idziemy. Tak, będziemy tam. Tylko 5 minut. Już będę przyszły. Ale ja ten kosmetyczny widziałam. Nie, nie tędy. Nie? Tu jest spożywczy. Wow. Ale tu pięknie. Nie będę śpiewać. Szkoda. Dzień dobiega końca, a ja nadal mam w pamięci drogę makami usłaną i te przepiękne, niekończące się winnice. Pomimo ogromnego upału przeszłyśmy 21 kilometrów. Nocleg znalazłyśmy w Albergue de Andrés Munoz i kosztował 9,50. Kolację zjadłyśmy, nie jestem pewna, ale chyba w restaurante El Portillo i kosztowała 12 euro. Pamiętam, że w lokalu było bardzo głośno i grał telewizor. Pierwsze danie sałatka, było dobre. Drugie klopsy, nie za bardzo. Deser truskawki ze śmietaną i do tego wzięłam sobie białe wino. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami i pozdrawiam. Buen camino!